włoska stajnia. Jeden abart, drugi abart, trzeci abart, czwarty abart. To jest baza naszego projektu ze skrzynią DSG. Powiem szczerze, abarta w takim stanie, jeśli chodzi o Punto Grande, nie miałem już bardzo dawno. Zobaczcie, jak wygląda lakier. To jest Grande Punto z 2009 roku. Cześć, witajcie. Rozpoczynamy nowy projekt z abartem Grande Punto w roli głównej. Samochód, który około 2 lat temu został przez nas zmodyfikowany. Osiągnęliśmy wtedy coś około 250 koni i 350 Nm. No i wszystko działa tak jak należy, ale nastąpi mała zmiana. Wspomniałem na Facebooku, że to dla nas bardzo ważny projekt. Z tego względu, że od dłuższego czasu nie dzieje się nic w zasadzie nowego w świecie abarta w Polsce. Montujemy non-stop GT14, GT17, turbosprężarki na 200 koni, 250 i w zasadzie na tym temat się kończy, więc dlatego bardzo ucieszyłem się, że możemy zrobić coś nowego, coś czego jeszcze nikt nie robił, nie próbował, więc będziemy jak zwykle musieli przejść tą ścieżkę jako pierwsi. Do tego abarta zamontujemy sobie skrzynię DSG. Dlaczego nie TCT, skoro pasuje do bloku? Powody są dwa. Pierwszy to jest to skrzynia na sprzęgłach suchych. Myślę, że 350 N szybko te sprzęgła zmęczy i za chwilę będzie konieczna rewizja. Sprzęgła są dość drogie i temat się będzie powtarzał. Tematem numer 2 jest elektronika oczywiście. Chciałem zadeklarować klientowi, że plan się powiedzie, że będzie to działać. A jednak montując TCT byłby to poniekąd eksperyment. Skrzynia DSG jest rozpracowana we wszystkie strony. Volkswageniarze to opatentowali, montują do różnych innych samochodów, nawet do Golfów jedynek i tak dalej, i to wszystko działa. Dlatego też poszliśmy w tą skrzynię, troszeczkę ułatwiając sobie jakby sprawę. No i generalnie co? Przyszły nam pierwsze elementy, czyli pedały od wersji automat, no i skrzynia biegów DQ250, to jest zakład z Audi TT. Zaczęliśmy od zaprojektowania adaptera. Tutaj mamy skrzynię M32, czyli taką jaka jest w AGP, w której sobie odmierzyliśmy wszystkie otwory i tak dalej. Zostało to tutaj ładnie narysowane przez Robercika. Tutaj mamy szkic wszystkich wymiarów, wszystkich otworów ze skrzynią M32. Taki rozstaw jakbyśmy przykręcili do silnika. Na drugim szkicu sobie narysowaliśmy rozstaw już z tej skrzyni DQ250. Teraz jeszcze czekamy, żeby sobie położenie półosi mniej więcej tak samo ustawić. Czyli tą odległość tu, nie? Tak. Znaczy no bardziej, odległość jest inna. Bardziej chodzi o ten kąt, żeby był taki sam jak M32. Też jeszcze się zastanawiamy, czy rozrusznik zostawić tutaj w tym miejscu Stidgeta, czy zastosować sobie ten, który jest w skrzyni biegów. Tak, bo Volkswagen jest wkładany od strony skrzyni. Od tej strony jest... Tak, tutaj jest Volkswagen, jest tu. Generalnie jest pomysł, żeby zastosować ten około dwumasowe z Volkswagena. Wtedy mamy już tutaj wieniec rozrusznika. No tak, no i mamy ten wielowpust, który byłby problematyczny do zrobienia, nie? No i jedynie musielibyśmy sobie zrobić przejście z tych otworów 6 na rozstaw Stidgeta, żeby to po prostu przykręcić. No, także jest szansa, żeby się minęły te otwory. No druga opcja to jest pozyskać wieniec rozrusznika z dwumasy Stidgeta i drugie koło zrobić całe. To jest jeszcze trzecia opcja taka bardzo... Żeby na dwumasę Stidgeta przykręcić jakiś adapterek, który... No, przykręcić adapter z tym wielowpustem. On by był problematyczny do zrobienia, no ewentualnie można by ze stałej dwumasy go spróbować odzyskać. Także musimy to jeszcze raz ściągnąć, jak to wykonać. Najlepsza opcja jest z tym, z Volkswagena. No byłoby to dość proste, myślę, no bo rozrusznik nam zostaje. Nowa dwumasa tylko, która jest dość tania. Są tam. Jedynie tylko adapter, nie? Są bliżej, dwa są bliżej, tak. Dobra. Co tam jeszcze masz? Te pedałki? Pedałki, no kawałek wiązki jakiś, tutaj mój super zakup. A, no i taka wisieneczka, ale nie wiem, to pokazujemy od razu, ale dobra. Łopaty z Alfa Romeo Giulia. Ogólnie skrzynia jest większa, nie? Trochę. 32 ma długość 32,5 cm, a ta deku ma 41 jest. Jeszcze adapter. To idzie adapter taki z 3 cm. To ma 44. No, to nie jest optymistyczne. No to, że tu jest większa, no to spoko, bo tutaj jakby nam nie przeszkadza w tym miejscu i że jest taka bardziej klockowata niż ta MK. No może się jakoś akurat tutaj fajnie tym winkielkiem minie z podłużnicą, no zobaczymy, nie? Na ten czas to chyba wszystko, reszta jutro to... Myślę, że jutro tam jakiś w miarę finalny kształt już będziemy mieli tego adapterka, nie? No przydałoby się. Mamy tutaj próbny wydruk, żeby sprawdzić rozstaw śrub. Wszystko ładnie pasuje do Volkswagena. Przyszły też dzisiaj półosie, kodawcy przegubów i wielowpustów. No i wybierak biegów, jaki byśmy chcieli tam zainstalować.
Sprawa na tę chwilę wygląda tak, że tu mamy sobie silnik jakiś tam 1100 bodajże z Pandy. Służy nam do przymiarek. Wiadomo, że rozstaw śrub na bloku 1.2, 1.4, TJet Multi-Air, wszystko jest to samo. Pracujemy teraz nad dopracowaniem adaptera skrzyni. Po weekendzie będziemy mieli jeszcze drugi wydruk. Pierwszy wyszedł całkiem spoko, bo praktycznie wszystkie śruby się pokryły. Nic nie trzeba przesuwać. Mały lift tylko wprowadzamy pod ten brok, podcięcie, jakieś takie drobne rzeczy. I Robert nam to wydrukuje drugi raz. Przymierzymy, żeby być pewnym na 100%, że wszystko jest super. No i wtedy będziemy sobie mogli go zamówić u frezera z aluminium. Jak już to będziemy mieli ogarnięte, to jeszcze adapter wału, który pozwoli nam złożyć wał z TJeta z zamachem z Volkswagena. Ten adapterek jest malutki. W zasadzie brakuje nam w nim jeszcze tylko mocowania łożyska, które podpierać będzie wałek. Tutaj. To tylko musi Robert dorysować. Jeszcze sprawdzimy, czy wszystko jest ok. No i to już będzie na tyle już zaawansowani, że będziemy mogli zacząć coś montować. No na pewno będzie problem. Skrzynia ta tutaj DSG jest dłuższa od skrzyni M32 o równe 10 cm razem z adapterem. Więc tutaj mam lekkie obawy, że będzie musiał iść lift podłużnicy, no ale mam nadzieję, że ta podłużnica akurat tutaj jakoś sobie wejdzie i będzie spoko, no ale to wszystko wyjdzie w praniu. Później co nam zostanie? Zostanie nam zrobienie tej łapy, też będziemy chcieli ją zrobić na CNC, żeby nie była jakaś rzeźbiona, tylko po prostu wyfrezowana. No i tylnej łapy. W Volkswagenie jest zupełnie w innym miejscu niż w Fiacie, więc chciałbym zostawić trawers w oryginale, nie tykać go, więc coś będziemy musieli się dopasować jakoś do tego, co jest w samochodzie. Nawet wczoraj skręciliśmy sobie silnik ze skrzynią na tym plastikowym adapterze i z zamachem i kręciliśmy rozrusznikiem, także tutaj jest wszystko git, bo rozrusznik pójdzie też Volkswagenowy. Zostanie nam co jeszcze? Aha, jeszcze zostanie nam później dorzeźbienie tej półosi. Ona będzie dużym problemem, chociaż mamy już na nią jakiś pomysł, ale no nie będzie to proste rozwiązanie, ponieważ tu Volkswagen ma taką sprężynę, która dociska tam dyfer czy łożysko. Jest tutaj wkręcany imbus w środek, który skręca kielich ze skrzynią, tego tam już nie będzie. No musimy to jakoś rozwiązać, mam tam jakiś plan na to, zobaczymy jak wyjdzie w praniu, bo chcemy zrobić tak, żeby taki kielich wystawał sobie tutaj, tak jak w TJecie, to w zasadzie tu poniżej, tak jak w TJecie i wtedy te krótkie dwie półośki to już jest nie problem. Przy okazji wyeliminujemy całkowicie problem tych kielichów nieszczęsnych M32, które się zużywają szybko i zamontujemy normalne przeguby wewnętrzne Volkswagena, takie 110 mm. To myślę, że w takim aucie one będą nie do zajechania. Tutaj czekają półośki, które będą służyć jako dawcy przegubów, to po pierwsze, no i dawcy frezów, w sensie takim, że na podstawie tych półosiek i półosiek oryginalnych z Fiata będziemy chcieli sobie stworzyć półoś, która będzie pasować do DSG. Rozrusznik, kawałek wiązki, którą kupiłem za miliony, będzie potrzebna. A jutro Forza Italia, święto włoskiej motoryzacji w Polsce, czyli największy zlot, największa impreza w tematyce włoskiej, którą mamy w naszym kraju, tak myślę. I lecimy tam zaraz z rana razem z moim synem i żoną. Tym razem turystycznie niczego nie wystawiamy, ponieważ stwierdziłem, że w moim abarcie generalnie nie ma co pokazywać na razie. W zeszłym roku był ten sam zestaw, więc nie będziemy ludzi zanudzać, ale w przyszłym roku, jak już się uda, jak już wyląduje ten silnik z tą skrzynią i z tamtym mostem, to wtedy myślę, że będzie co pokazać. A tak wygląda adapter zamachu do wału, wydrukowany na 3D w ramach przymiarki. Prawie wszystko pasuje, jedna poprawka i możemy to sobie zamówić już u fryzera z metalu, ze stali. Sprawa wygląda tak, że mamy zrobiony sobie adapter zaprojektowany. Prawdopodobnie jutro będziemy demontować skrzynię M32 z Grandziaka i spróbujemy sobie przymierzyć tą skrzynię z Volkswagena, jak ona w ogóle nam pasuje względem karoserii przede wszystkim, względem trawersu, bo obawiam się trochę, że będziemy musieli go pociąć dość znacznie. Mam nadzieję, że się mylę. Oprócz samej zmiany skrzyni biegów będziemy jeszcze wymieniać prawdopodobnie zawieszenie nagwintowane KW i tam jeszcze kilka drobnych prac, które dojdzie w międzyczasie. Wszyscy użytkownicy Alfy Julie mówią, że łopatki są fajne przez pierwsze 2-3 dni, a potem i tak jeżdżą w trybie auto, ale uważam, że to będzie mega fajny gadżet. Ja już kiedyś przymierzałem, ponieważ Giulia QV, którą miałem kiedyś na warsztacie, ma kierownicę dokładnie takiej samej średnicy jak Abarth Punto. Idealnie się mieszczą za kołem kierownicy. Kwestia, którą muszę rozwiązać, to na pewno jeszcze przesunięcie przełączników, bo będzie mało miejsca na palce. Tutaj w Giulii mamy dużo więcej miejsca. Ale nic, to będziemy działać sobie potem. Żebarek zmiany biegów zostanie wymieniony na Volkswagena. To zaczynamy
przymiarkę. Jest ciasno, Ale znaleźliśmy jakieś tam wyjście, nie? tu jest dużo miejsca. Spróbujemy to przesunąć lekko w stronę podłużnicy. I tam nam się zrobi trochę więcej miejsc. Bo tu jest ile mówiłeś? 7 chyba, nie? 9? 9. Ale to do obudowy, czy do czego mierzyłeś? Od koła do podłużnicy. To jakbyśmy zrobili z tego jakieś 5, No, 4,5 myślę. 4,5. To tutaj jest całkiem spoko chyba w miarę, bo w zasadzie to tu jest mniej chyba, nie? Tam tu jest 3,5 niż... To już tam powinno nam się wsunąć. Tak to adapterek super, wszystko siedzi jak trzeba, nie? Z półeczką jeszcze nie wiemy, bo będziemy planowali, czy robimy jedną, czy robimy z podporą, czy bez podpory, to jeszcze sobie zobaczymy potem. Rozrusznik jest zbędny tutaj. Tu jeszcze jest ciasno. Także jak będziemy poprawiać tą poduszkę, to być może przesuniemy sobie z 1,5 centa silnik do przodu albo z centymetr chociaż, nie? Tam jest też dużo miejsca i nie potrzeba tyle, żeby się tam marnowało. No ale taki cent jakby tu poszło, to by akurat chyba wydało. Obserwujcie nasz kanał i naszego Facebooka, bo tam będą wszelkie aktualizacje dotyczące tego projektu. Do zobaczenia, cześć!